Już za 2 tygodnie rozpocznie się sezon 2024-25 w skokach narciarskich, w którym nie zobaczymy niestety sporej grupy zawodników, którzy postanowili zakończyć karierę. Zdecydowanie najbardziej utytułowanym skoczkiem, którego nie będzie nam już dane oglądać w Pucharze Świata, jest Słoweniec Peter Preutz. Nie będę wymieniał wszystkich jego osiągnięć, ponieważ zajęłoby to połowę dzisiejszego filmu, ale warto wspomnieć o tych najważniejszych, jak zdobycie kryształowej kuli w sezonie 2015-16 z rekordowym wynikiem 2303 punktów. Do Petera Preutza należą również rekordy zwycięstw w trakcie jednego sezonu, których odnosił 15, oraz rekord miejsc na podium, na którym stanął aż 22 razy w trakcie jednej zimy. Najlepszy w historii słoweński skoczek jest również mistrzem świata w lotach, zwycięzcą turnieju 4 skoczni, 3-krotnym zwycięzcą Pucharu Świata w lotach i 4-krotnym zdobywcą nagrody Skok Roku, co również jest światowym rekordem. Warto również podkreślić, że 31-latek pożegnał się z karierą w naprawdę świetnym stylu. W swoim ostatnim sezonie zajął 2. miejsce w turnieju Row Air, 3. miejsce w Pucharze Świata w lotach, 5-krotnie stanął na konkursowym podium, zajął bardzo wysokie 5. miejsce w całym Pucharze Świata i przede wszystkim zwyciężył po raz ostatni w karierze w planicy przed własną publicznością. Było to również jego pierwsze zwycięstwo od 4 lat. Osobiście przypomina mi to bardzo zakończenie kariery przez Adama Małysza, jeśli chodzi o styl i historię towarzyszącą jego pożegnaniu. Przejdźmy już jednak do kolejnych zawodników. Skoro powiedzieliśmy już o Peterze Preutzu, to wspomnijmy teraz o innym Peterze, tym razem ze Szwajcarii. Chodzi o 23-letniego Dominika Petera. Młody talent zawiesił swoją karierę już rok temu z powodów zdrowotnych. Po zakończeniu zeszłego sezonu poinformował, że nie będzie już wracał do skoków. Dla Szwajcarii jest to niestety ogromny cios, ponieważ w ostatnich latach Peter był uznawany za jeden z największych talentów w tym kraju. Najlepszy wynik w Pucharze Świata zanotował w Rasznowie w roku 2023, kiedy zajął 7. miejsce. Jak się później okazało, był to jednocześnie jego ostatni występ w karierze. Poza Pucharem Świata jego największym sukcesem jest z pewnością brązowy medal Mistrzostw Świata Juniorów z 2021 roku. Dominik Peter to jednak nie jedyny młody talent, który już nigdy nie wykorzysta swojego potencjału. Karierę zakończył również 24-letni Thomas Assen Markeng. Norweski skoczek to mistrz świata juniorów z Lahti z 2019 roku. Po wielkim sukcesie w juniorskiej karierze błyskawicznie zaczął odnosić dobre wyniki w Pucharze Świata w sezonie 2019-20, zajmując m.in. 10. miejsce w Kuusamo i 5. miejsce w Niżnym Tagile. Niestety, tydzień po tym wydarzeniu nabawił się poważnej kontuzji po upadku w Klingenthal. Do rywalizacji powrócił rok później, jednak zaledwie kilka tygodni po powrocie doznał kolejnej kontuzji kolana. Po wyzdrowieniu i rehabilitacji już nigdy nie wspiął się na poziom sprzed upadku w Klingenthal. Nie wystartował od tej pory również w żadnych międzynarodowych zawodach, a w trakcie zeszłego sezonu poinformował, że nie zamierza już dłużej walczyć o powrót do formy. Do formy nie powróci już też z pewnością rewelacja letniego Grand Prix 2012, czyli Japończyk Rerui Shimizu. 30-latek stał się sensacją w świecie skoków po tym, jak w wieku zaledwie 18 lat niespodziewanie wygrał zawody letniego Grand Prix w Courchevel, a następnie zajął 2. miejsce w niemieckim Hinterzarten. Cały cykl zakończył wtedy na miejscu 4. i jak się później okazało, nie był to wcale początek wielkiej kariery, a jedynie chwilowy wyskok formy, do której już nigdy nie powrócił, choć 2 kolejne sezony Pucharu Świata były w jego wykonaniu przyzwoite. Najlepszy wynik w karierze osiągnął w roku 2014 w Trondheim, gdzie zajął 5. miejsce. Największym sukcesem w jego karierze pozostanie natomiast brązowy medal Igrzysk Olimpijskich w drużynie z 2014 roku. Po raz ostatni w Pucharze Świata Shimizu pokazał się w roku 2023, kiedy to odpadł w kwalifikacjach do konkursu w Sapporo. Co ciekawe, był to jednocześnie jego powrót do Pucharu Świata po aż 7 latach przerwy. W swoim ostatnim sezonie 2023-24 startował jedynie w krajowych konkursach. Dosyć późno, bo dopiero we wrześniu o zakończeniu kariery poinformował drugi najbardziej utytułowany skoczek z tego grona, czyli Daniel Andre Tande. 30-letni Norweg był jednym z najbardziej kluczowych zawodników tego kraju na przestrzeni ostatnich 10 lat. Do jego największych sukcesów należą z pewnością złoty medal Mistrzostw Świata w lotach z 2018 roku, 3. miejsce w turnieju 4 skoczni, również w 2018 roku, czy też 2-krotnie wywalczone 3. miejsce w klasyfikacji łącznej Pucharu Świata za sezony 2016-17 oraz 2017-18. Tande 8-krotnie wygrywał konkursy Pucharu Świata i 27 razy stał na podium.
Ostatnie zwycięstwo odniósł w Oslo w 2022 roku, natomiast ostatnie podium wywalczył Willingen w 2023. Ostatni sezon niestety był dla niego nieudany, a najlepszym występem jaki zanotował było dopiero 12. miejsce zajęte w Klingenthal. Po raz ostatni zaprezentował się na skoczni podczas marcowych zawodów w Oslo, gdzie zajął 29. miejsce. Jak się okazuje, po słynnym upadku w Planicy w 2021 roku Norweg nigdy nie wrócił do dawnej kondycji zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Jak sam przyznaje, decyzja o zakończeniu kariery była podyktowana zbyt dużym stresem i strachem przed oddawaniem skoków. Można więc powiedzieć, że jego historia potoczyła się nieco podobnie do historii Thomasa Morgensterna, który również po groźnych upadkach powracał do skoków, jednak z czasem przeżyta trauma zmusiła go do zakończenia kariery w stosunkowo młodym wieku. Wśród zawodników, których nie zobaczymy już więcej na skoczni, znalazło się również miejsce dla jednego Polaka, którym jest Klemens Murańka. Najmłodszy w historii uczestnik zawodów Pucharu Świata podjął taką decyzję ze względu na brak motywacji, a także kontuzje bioder, które dokuczały mu już od jakichś 4 lat. Największym osiągnięciem w karierze 30-latka jest z pewnością brązowy medal Mistrzostw Świata z 2015 roku, wywalczony w drużynie. Jego najlepszy wynik w konkursie Pucharu Świata to 4. miejsce zajęte w Willingen w sezonie 2020-21. Ostatni raz w Pucharze Świata pokazał się w zeszłym sezonie w Sapporo, gdzie zajął 44. miejsce. Natomiast ostatni występ w jakichkolwiek zawodach zanotował w marcu podczas Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem, gdzie został sklasyfikowany na 16. miejscu. Ostatnim skoczkiem, przy którym warto zatrzymać się na nieco dłużej w dzisiejszym filmie, jest jedyny w ostatnich latach reprezentant Czech, oczywiście obok Romana Koudelki, który zdobył punkty Pucharu Świata. Chodzi o 23-letniego Radka Rydla. Jedyny punkt w swojej karierze zdobył dość niespodziewanie w Rasznowie w 2023 roku, kiedy zajął ostatnie w drugiej serii 30. miejsce. W swoim ostatnim sezonie 2023-24 nie zdobył choćby punktu nawet w Pucharze Kontynentalnym, a ostatnim konkursem, w jakim mogliśmy go zobaczyć, były zawody rangi FIS Cup rozegrane w marcu w Zakopanem, gdzie zajął odległe 68. miejsce. Jeśli chodzi o pozostałych zawodników, którzy postanowili zakończyć swoją karierę, to są to już mniej znane nazwiska, takie jak Leonard Tabert, Markus Rupic, Hiroaki Watanabe, František Holik, Christoph Hauser, Luca Geier, Philipp Freis, Erik Fuchs czy Matteo Vernier. Łącznie w gronie zawodników, którzy zakończyli kariery przed sezonem 2024-25 mamy 3 Czechów, 3 Niemców, 2 Japończyków, 2 Norwegów i po jednym Austriaku, Słoweńcu, Szwajcarze, Francuzie i Polaku. Na koniec warto wspomnieć jeszcze o zawodniku, który rok temu postanowił zawiesić swoją karierę, jednak do tej pory nie otrzymaliśmy od niego żadnej informacji na temat ewentualnego powrotu. Chodzi o Kanadyjczyka Mackenzie'ego Boyd-Klausa. O ile roczna przerwa pozostawiała nadzieję na jego powrót do rywalizacji, o tyle wszystko wskazuje na to, że przerwa ta przedłuży się co najmniej do 2 lat. Więc szanse na ponowne występy w Pucharze Świata w jego wykonaniu są moim zdaniem znikome. Zwłaszcza, że ma on już 33 lata, a tak długa przerwa w tym wieku może sprawić, że już nigdy nie uda mu się wspiąć na choćby przyzwoity poziom sportowy. Oczywiście nie możemy ze 100% pewnością zakładać, że już nigdy nie zobaczymy go na skoczni, jednak obiektywnie wydaje się, że szanse na to bardzo wyraźnie zmalały. Mimo że w nadchodzącym sezonie zabraknie całkiem sporego grona zawodników z Peterem Preucem i Danielem Andretande na czele, ci, którzy będą rywalizować w Pucharze Świata, z pewnością dadzą świetny spektakl i dostarczą nam wielu emocji. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych filmach.